Panie ziemniory, 30 piętro. Cześć. Dawno mnie nie było, więc korzystając z okazji, że idę po ziemniaki, opowiem co u mnie. Zrobiłam sobie przerwę z prywatnych powodów, a przy okazji mogłam przemyśleć twórczość. Nie chcę iść w ilość. Usunęłam niektóre filmy, żeby je poprawić. Zrobiłam też nowe miniaturki i tworzę napisy dla niesłyszących, po polsku i po angielsku. Teraz już wiem, że jak nie mam ochoty nagrywać, to nie muszę. Szkodzi to filmom, a poza tym prowadzę kanał dla przyjemności. Próbowałam kiedyś wrzucać regularnie 2 dni w tygodniu i nie pasowało mi. Dziwne miejsce. To chyba kopalnia ziemniaków. Słyszycie? Przewracają się. Pójdę w lewo. Jednak nie. Jakby Cejrowski tu był, to by poszedł w prawo. Obiecałam sobie też, że nie będę obiecywała, bo się nie wywiązuję. Uświadomiłam sobie, jak kluczowy jest research. Zawaliłam go parę razy i z tego względu musiałam choćby zmienić krytykę kreacjonizmu, a potem jeszcze wyciąć fragment. To bardzo stresujące, kiedy po czasie odkrywasz infantylny błąd, którego dało się uniknąć. Co ważne, nie wynikało to z tego, że źródła były złe, albo ich nie czytałam, tylko z nieodpowiedniego wgłębiania się w temat. To pokazuje, że przekazywanie wiedzy to odpowiedzialne zadanie. Mam kilka wskazówek. Jest pokusa, że wystarczy wyłącznie znaleźć informacje z wiarygodnego źródła, najlepiej z badań naukowych. Tymczasem trzeba jeszcze wiedzieć, o czym mowa. Mi w niektórych przypadkach wydawało się, że rozumiem, ale w przykrym momencie wychodziło, że tylko pobieżnie. Niesie to ze sobą 2 fatalne konsekwencje. Ryzykujesz złym przedstawieniem informacji, czym możesz nawet skrzywdzić, i nie rozwijasz wiedzy prawidłowo. Nawet dane z rzetelnego miejsca mogą być niepoprawne, dlatego zestawiaj ze sobą wiele źródeł. Informacje mogły być aktualne kiedyś, ale błędne lub niepełne w obliczu nowych odkryć. Prawda jest też taka, że im najuczciwszy człowiek może ulec błędom myślowym czy rozkojarzeniu. Parę razy w historii o wynikach badań zdecydowały pieniądze, bo dla chciwości i osobistych pobudek fakty nie mają znaczenia. Obecna metodologia naukowa jest wysoce odporna na takie wpływy i jest wiarygodna, ale to wcale nie oznacza, że nie ma nadużyć. Człowiek ziemniak. Bardzo łatwo zaprzeczać wszystkiemu, co mówi osoba o poglądach innych niż twoje lub powszechnie uznana za głupią. To oczywisty absurd, bo nawet największy ignorant może powiedzieć prawdę przez pomyłkę, a co dopiero ktoś z jakąś wiedzą. Takie automatyczne działanie to pójście na łatwiznę, które jest dodatkowo akceptowane w różnych społecznościach, ale fundament tego jest irracjonalny. Kiedy jest to wzmacniane przez osobiste wąty, staje się wielką przeszkodą w dotarciu do prawdy. W moim przypadku emocje powodują, że chcę zrobić coś jak najszybciej, żeby być pierwsza. Jednak lepiej poczekać nawet miesiąc więcej, niż palnąć głupotę. Ciężko mi to czasami przyjąć. Innym zagrożeniem jest mylenie z faktami opinii ukrytych wśród sprawdzonych informacji. Łatwo się tak nabrać. Studenci naukowych dziedzin przez wiele lat uczą się dokładnie o precyzyjnych sposobach badania rzeczywistości i błędach z tym związanych. Zanim wyniki czyichś prac zostaną opublikowane w prestiżowym magazynie naukowym, są przesyłane do niekomunikujących się między sobą specjalistów. Sprawdzają oni tekst pod kątem poprawności rozumowania i zastosowanych metod. Jeżeli zgłoszą jakieś zastrzeżenia, nie będzie akceptacji. Nawet potem pozostaje ciągła otwartość na krytykę.
Ja zrobiłam ten błąd, że nie pokazałam nikomu filmu przed wypuszczeniem. Czytałam dobrą książkę o wstydzie i jest w niej o tym, jak głupie wpadki i uporczywe trwanie przy swoim rujnowało kariery i życia. A można tego uniknąć. Nie wydaje się wam coś podejrzanego w tym miejscu? Na 30. piętrze miały być ziemniaki. Cheap potatoes. O, Cheap jest. potatoes. Cheap potatoes. Reptyl sprzedaje. Cheap potatoes. Cheap potatoes. Polecam te Cheap ziemniaki. potatoes. Są tanie i oni sponsorują mój film. Na razie. Cheap potatoes. Cheap potatoes. Cheap potatoes.